Cześć, witam Was serdecznie. To piękne, poradne tutaj słoneczko, w tą piękną pogodę. Jesteśmy tradycyjnie na placu firmy Korbanek, ale dziś nie o maszynach używanych. Nie. Dziś o maszynach nowych. Mało tego, o nowej ofercie w firmie Korbanek, która jest dostępna od 1 grudnia. A kto już tutaj przyszedł? Kto tutaj? No, witaj, Michale. Witam Cię, Tomku, serdecznie. Powiedz mi, co Ty już tu szukasz? Powiedz mi, ja ledwo zobaczyłem, że coś nowego jest na placu, a Ty już tutaj. Znowu mnie wyprzedziłeś. W firmie dzieje się wiele rzeczy. No, wszyscy znają firmę Korbanek, jaka jest bogata ta oferta. Dokładnie, maszyn dużo. Kombajny, ciągniki, pługi, maszyny uprawowe. Zielonkowe. Co tylko chcemy, nie? Do tego dodajemy świeżynkę. Rozsiewacze nawozów Gaspardo. Maschio Gaspardo, model Primo. Włoska marka, rozsiewacz typowo wyprodukowany, zaprojektowany przez Włochów. Przez Włochów z włoskiej ziemi do polskiej. Przybyły tutaj do nas te rozsiewacze. Stoją z ciągnikami również włoskimi. Arbos. Tak I jest. pasują. I musi dobrane jedno do drugiego odpowiednio. Tak jest. Tylko wybierać. Tomku, powiem tak, dzisiaj to jest taka zajawka prawdziwa. Tak. Czyli bardzo ogólne informacje, co, kiedy, gdzie i jak i dlaczego. No w ofecie Korbanek te maszyny, jak widzisz, już stoją. Aha. Zamówienie złożone, przyjedzie to wszystko tam, powiedzmy, już na wiosnę, luty, marzec i tak dalej, i tak dalej. Czyli tak jak wspominałem, maszyny tak naprawdę już są dostępne od 1 grudnia. Tak, oferty można przygotowywać. I można, że tak powiem, do firmy Korbanek przyjechać, obejrzeć te sztuki. Jeśli się spodoba, oczywiście już zamawiać, aby móc taką maszynę otrzymać na wiosnę. Tak jest. I różne modele są dostępne. Pojemności mamy tutaj od 1270 do 3210 dokładnie litrów. I jasny gwint, czyli bardzo duża rozpiętość, więc każdy pod siebie, pod swoje oczekiwania Myślę, może że pod każdy dopasować. ciągnik, po każdy typ gospodarstwa i różne wyposażenia też są, różne poziomy tych wyposażeń. Czy to będzie maszyna prosta, mechaniczna, czy to będzie maszyna elektryczna, jak te wszystkie, które tutaj stoją. I z wagą, i za bez nami. wagi. Z wagą, bez wagi. Może być też izobus, może być izobus z funkcjami, które umożliwiają dostęp do rolnictwa precyzyjnego. Cała bogata paleta jest dostępna. Czyli tak naprawdę mamy, tak jak wspominasz, tą paletę bardzo szeroką, która jest w stanie zadowolić i trafić do każdego klienta, do Myślę, że każdego rolnika. każdy rolnik Jest w stanie może sobie wybrać. coś pod siebie, nie? I wyposażenie, i model, i pojemność, podciągnik i tak dalej. Okej. Pokrótce rzucimy, ale Tomku, Dobrze, wiem, że bo ty ja mogę o jesteś... tym cały dzień rozmawiać. Wierz mi, że ja też jestem fascynatem maszyn w ogóle, tych szczegółów, zwłaszcza tych nowoczesnych rozwiązań. Natomiast na to przyjdzie oczywiście czas i będziemy pokazywać filmy bardziej szczegółowe dla Państwa. Oczywiście będziemy też wychodzić naprzeciw zapytaniom. Natomiast dzisiaj chcieliśmy rzucić taką zajawkę, żeby Państwo wiedzieli, że jest coś nowego i oczywiście zapraszamy do tej oferty. Tak jest możliwość tak jest. obejrzenia tego, zobaczenia, no i oczywiście już też zamówienia maszyn, które będą dostępne na wiosnę. A teraz pokrótce chcemy powiedzieć, jakie to modele. Pokrótce powiem tak. Modele są od mechanicznego aż po naprawdę bardzo bogato wyposażonego izobusa. Jeśli chodzi o samo sterowanie Tak jest. i tak dalej. Czyli mechaniczny, wiadomo, wszystko ustawiamy mechanicznie. Natomiast to, co tutaj stoi przed nami, to jest rozsiewacz Primo E, E jak elektryczny, gdzie sypy, otwór wysypowy jest otwierany szybko, zamykany szybko siłownikiem elektrycznym. Ja tutaj podejrzę. Rozumiem, że tu mamy jeden siłownik. Tak jest. I na tym się kończy tutaj. To jest siłownik elektryczny. Tak. Natomiast ten drugi siłownik to jest od wielkości otworu wysypowego, czyli jak mamy go połączonego z komputerem, z czujnikiem GPS do odczytu prędkości roboczej, im szybciej jedziemy, tym bardziej będzie otwierał. Czyli ta maszyna jest już na wyposażeniu z GPS-em, można powiedzieć. Tak jest, z komputerem. Ale on służy do odczytu prędkości tylko i wyłącznie do odczytu prędkości. Tak tylko jest. zamiast, powiedzmy, bo ktoś może się przerazić, gdzie czujnik GPS-u, ja nie potrzebuję rozsiewacza z GPS-em. No jest to niebo lepsze niż czujniki montowane na kole, też właśnie chciałem które wpadają w poślizg, tam się różne cuda dzieją. Czyli on de facto służy tylko, ten czujnik GPS-u, do odczytu prędkości. Tak, i robi to w sposób precyzyjny, szybki,
czysty, bez jakichś tam Okej. konieczności kalibrowania czegoś na kole czy na wale ciągnik. W zasadzie podsłyszałem, jak żeśmy tam już rozmawiali sobie, że są dwie jakby serie wielkości tych rozsiewaczy. Tak, jedna jest węższa, 253 cm, zaczyna się od 1270 litrów. A kończy na bodajże 2875 litrów. Tak jest. Natomiast druga seria jest troszeczkę szerszym Tak. zbiornikiem, 285 cm i ona zaczyna się od... 1350 bodajże litrów, a kończy się na 3210. Dokładnie. Okej. Dokładnie. Nic więcej nie mam do dodania. Oczywiście w tym węższym modelu nadstawkę mamy 535 i 3 nadstawki mogą być. maksymalnie. A w tak. tym szerszym 620 litrów i też Okej. 3 możemy nabudować. I też 3 nadstawki. Okej. Bogato wyposażone rozsiewacze. Mówimy o tym wyposażeniu standardowym. Tak. O tym seryjnym, tutaj przeznaczonym na rynek polski. Oczywiście mamy... Wizualnie, Tomku, wizualnie najpierw. Tak, tutaj widzimy, nie? Mamy oświetlenie w Okej. standardzie, mamy pałąk ochronny bezpieczeństwa. Okej. Tutaj w tej wersji oczywiście jest też komputer. Okej. I ten czujnik, o którym wspominaliśmy, GPS do odczytu prędkości. Drabinka. Mamy też drabinkę, czyli schodki, które umożliwiają dostanie się i sprawdzenie, co mamy w zbiorniku. Nie? Albo przy załadunku, sprawdzę. przy załadunku Big Bagiem na przykład. Nie? Okej. Mamy też Co tutaj jeszcze? błotniki, no zobaczmy, no piękne błotniki tutaj do samego spodu, chronią przed dostawaniem się jakiegoś błota z kół ciągnika. Jasna sprawa. Nie wspomnieliśmy o szerokości roboczej. Tutaj Okej. mamy takie tarcze, one mają taką naklejkę L20. Tu jest zestaw akurat zamontowany od 21 do 36 metrów, ale są też tarcze Okej. L10 od 12 do 21 metrów. Czyli tak naprawdę każdy pod siebie może sobie tutaj dobrać Tak jest. odpowiednią szerokość. Tak jest. Tak, żeby tutaj, bo wiem, że dzisiaj zimno, musimy tak trochę, trochę się jest streszczać. tak, pięknie, słonecznie, zimowo, ale powiem tak, pogoda jest przepiękna, Tomek, na prezentację Tak jest. nowej oferty firmy Corbaner. Primo E, natomiast tutaj jest Primo EW. W jak waga, urządzenie ważące, czujnik na trzypunktowym układzie zawieszenia. Czyli dodatkowo mamy też korektę tej, powiedzmy, dawkowania przepustowości w czasie ciągłym ustawianą co 10 kg. Czyli tak naprawdę ta maszyna była precyzyjna, a ta jest jeszcze bardziej Ta jest precyzyjna. więcej, bo ma też tą właśnie wagę. I ona na bieżąco jakby nas informuje Tak jest. i zarazem tak naprawdę dzięki niej Możesz jeszcze skorygować ten otwór wysypowy. O, też właśnie to chciałem powiedzieć. W tej maszynie tutaj mamy też zamontowany, tym razem opcjonalny, zestaw do rozsiewu granicznego. Okej. Czyli mamy taki limiter, tutaj opuszczamy siłownikiem z przestawieniem na daną szerokość roboczą, którą bierzemy z tabeli albo z aplikacji MyGasparno. A ten jest tak niżej, że tak powiem, zawieszony. Można Ja tutaj zobaczyć. widzę dodatkowo, Tomku, sita. Tak, są sita, One też są oczywiście w standardzie, tak? są w standardzie w każdym modelu, chronią przed zbrylaniem się produktu, przed dostawaniem się jakichś niepożądanych przedmiotów. Jak Okej. tutaj w środek zajrzymy, to widzimy też osłonę mieszadła i widzimy mieszadło. Mieszadło tak zwane wibrujące, ono się obraca na mimośrodzie i wykonuje takie ruchy. Będzie to też widać na filmiku. Bardzo dobre rozwiązanie z tego, co patrzyłem, ponieważ charakteryzuje się tym, że nie niszczy nam przede wszystkim granulatu, nie Tak jest, to rozpyla jest go. podstawa. Nie ma jakiegoś pylenia, nie ma jakiegoś młynka. Tak, bo Niektórzy to śmieją, jest, że niektórzy stosują młynki do kawy. To jest bardzo Rozsiewaczu do częsty nawozu. mankament, że tak powiem, maszyn takich jak rozsiewacze, że jest Tak. problem, że ta struktura tego nawozu ulega zniszczeniu, a wiadomo, nawóz rozpylony, on już nie jest rozrzucony na Dokładnie. właściwą szerokość Dokładnie tak. i nie mamy w ogóle tej precyzji rozsiewu. Tak, jeszcze tylko wspomnę, że w tym rozsiewaczu w standardzie mamy oświetlenie, ale ono jest LEDowe. A, już lepiej. Czyli jak mamy wagę, to pojawiają nam się już światła LEDowe. Okej. To jest bardzo fajny element. Też fajna sprawa. Usprawniające życie. I tutaj mamy taką najbogatszą maszynę. Widzimy też plandekę na niej zamontowaną. Możemy ją sobie pokazać, jak ona jest składana. Tutaj tylko odhaczę gumki. Mamy dźwigienkę w lekki, łatwy sposób. Otwieramy. Tomek, ja ci Proszę powiem, bardzo. idzie ci to sprawnie. Ty wygląda, jak ty byś kiedyś, że tak powiem, miał już styczność z tego Miałem, typu ale z maszynami. marką w innym kolorze. A, okej. Tutaj widzimy rozsiewacz, który ma już w standardzie
tym swoim tutaj przygotowanym na Polskę Tak. mnóstwo rzeczy. Mam moduł taką jednostkę ECU, która ma całe oprogramowanie, ale już w języku ISOBUS. Komunikacja odbywa się na zasadzie ISOBUSa, według normy ISO. Czyli tak naprawdę komputer de facto jest już w maszynie wkomponowany, można by powiedzieć. To znaczy wygląda to tak, że mamy maszynę, mamy oprogramowanie i teraz użytkownik, rolnik, jak ma ciągnik z ISOBUSem, to nie musi dokupować kolejnego terminala i tak dalej. Natomiast ten, który nie ma, oczywiście może wziąć od nas. Nie? Czyli terminal, w całym zestawie. licencję, na przykład licencja na to, żeby była nawigacja, licencja na to, żeby było section control. Ten rozsiewacz tutaj bo ma już 8 sekcji. Czyli ma już możliwość takiego mega precyzyjnego rozsiewu, czyli powiedzmy, można powiedzieć, że tu już stosujemy rolnictwo precyzyjne. Precyzyjne, nie? Możemy stosować też, oczywiście, jeżeli mamy licencję na zmienne dawkowanie, możemy stosować mapy aplikacyjne. Nie? I wtedy rozsiewacz, wjeżdżając na pole z czujnika GPS, który dokonuje pomiaru prędkości oraz lokalizuje nam maszynę na polu, to on już wie, gdzie, w którym miejscu zaaplikować daną dawkę według mapy. To jest już wersja taka high level. To jest high level. Primo, czyli top, jak sama nazwa mówi. Tak jest. Tomku, rozmawia się z Tobą bardzo fajnie, bardzo ciekawie. Wiem, że Ty bardzo chętnie już byś wszedł w dalsze szczegóły. Ja widzę, Ty już masz takie zakusy ku temu. Natomiast oczywiście, jeśli chodzi o szczegóły, spotkamy się jeszcze niejednokrotnie i to w najbliższym czasie. No mam nadzieję. Jeśli chodzi o rozsiewacze, o rozwiązania w nich, oczywiście omówimy szczegółowo każdy model. Od M-ki przez tego przez EW, czyli elektrycznego z vacuum, skończywszy na EW izotroniku, czyli tej wersji najbogatszej. Nie? Tak jest. Kochani, zapraszamy oczywiście do obejrzenia filmu, do komentowania, do zadawania pytań i oczywiście do przyjeżdżania do nas, do firmy na miejsce celem zobaczenia nowej oferty w firmie Korbanek, no i z możliwością oczywiście zamawiania maszyn już na tą wiosnę. Maszyn jest mało na rynku, więc trzeba się pospieszyć. Tomek, pędzimy, bo zimno. Dzięki. Trzymaj się.